W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak stworzyć paznokcie Fantasy French w kształcie gotycki migdał, jak poprawnie zaciskać formę do zbudowania tego kształtu i jakie produkty mieszać ze sobą, by fantazyjne zdobienie wyglądało oszałamiająco. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Klaudia Kawińska. Cześć, nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem marki Posh Lashes. Indigo i Posh Lashes. No właśnie, bo Klaudia jest instruktorem i w Indigo, i w Poshu. I dzisiaj zapraszamy Was serdecznie. Zobaczcie sobie, jak wykonać stylizację rzęs, która wygląda jak maskara Look. Dlatego nazywa się maskara look. Ja mam właśnie takie rzęsy. Zobaczcie, jak to zrobić. Zresztą na tamtym filmie wystąpiłam jako modelka. Tak zwane ciche beneficjenty modelki. Kochani, tymczasem wróćmy teraz do tematu naszego odcinka. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać w aspekcie paznokci? Dziś wyjątkowy odcinek przed nami, dlatego że 2 w 1. I technika, i nail art. Połączenie migdała gotyckiego z pięknym fantasy Frenchem. Zaczynamy! Na opracowaną, naturalną płytkę zaaplikujemy Acid Free Primer i nałożymy bazę Perfect Base. Szkielet wykonamy posługując się żelem Take Your Time, a paznokcie zbudujemy żelem samopoziomującym Cover Pink oraz żelem Perfect Clear. Do zdobienia użyjemy aquażelu, pyłku Glass Me Volcano, pixel efektu Kopciuszek oraz folii Mirror. Dodatkowo Arte Brillante w kolorze Bella Armata, transparentny kolor hybrydowy w kolorze Eureka, holo efekt w odcieniu Indigo i flame efekt Vanity. Całość stylizacji pokryjemy tip-topem. Skórki opracujemy frezem numer 9, paznokieć naturalny skrócimy i opracujemy pilnikiem o gradacji 100×180, a płytkę zmatowimy bufferem o gradacji 180. Kształt jajeczka dopracujemy laserowym pilnikiem. Paznokcie zbudujemy na formie transparentnej, używając pędzla do żelu numer 6. Do ozdobienia Frencha potrzebne nam będą pędzelki Nail Art 006 i Aquarel Sting. Fantasy French to, jak sama nazwa wskazuje, fantazyjne zdobienie. Stylizujemy jak chcemy, na bogato. Nie martwimy się, że będzie za dużo. O nie, nie w tej stylizacji. Możemy sobie poszaleć na wolnym brzegu jak tylko chcemy. Przed przystąpieniem do pracy musimy zawsze pamiętać o zdezynfekowaniu swoich dłoni, nałożeniu rękawiczek oraz zdezynfekowaniu dłoni klientki. Tak przygotowane do pracy przystępujemy do opracowania naturalnej płytki pod przedłużenie. Skórki odpychamy frezem numer 9 o kształcie stożkowatego walca. Pracujemy na obrotach między 10 a 15 tysięcy, w zależności od tego, jakie skórki posiada nasza klientka. Pracujemy w przeciwną stronę do obrotów frezarki ruchem popychająco-wymiatającym. Frez numer 9 świetnie sprawdza się z obrąbkiem naskórkowym, ale także z wałem okołopaznokciowym. Dzięki niemu możemy zlikwidować wszystkie zgrubienia, które występują na wale. Miękkim pędzelkiem odpylamy pył, który powstał podczas frezowania i skracamy oraz zaokrąglamy wolny brzeg paznokcia pilnikiem o gradacji 100×180. Pamiętajmy o zaokrągleniu rogów paznokcia. Wykonujemy to po to, aby forma ładnie dopasowała się pod wolny brzeg. Jeśli rogi paznokcia nie zostaną zaokrąglone, to nie będziemy mogli dobrze podłożyć formy, ponieważ paznokieć po prostu ją zablokuje. A dobrze wiemy, że idealnie podłożona forma pod wolny brzeg to jeden z sekretów bezpiecznie i dobrze wykonanej stylizacji. Kolejnym krokiem jest zmatowienie płytki bufferem o gradacji 180. Cała powierzchnia płytki powinna być zmatowiona, nie mogą zostać błyszczące miejsca. Nieodpowiednie zmatowienie płytki może przyczynić się do tego, że stylizacja nie będzie trwała. Po przygotowaniu płytki czas na podłożenie formy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie wycinamy skórek w tym momencie. Chodzi o to, że lepiej jest sobie je wyciąć na sam koniec, a cały proces piłowania, szczególnie w okolicy wała okołopaznokciowego, zrobić jeszcze na skórkach. Dzięki temu nie narażamy świeżo wyciętej skóry na ewentualne podrażnienia. To jest dobry tip, szczególnie dla osób początkujących. Ale jak widzicie, nasza Klaudia, weteran paznokci, również stosuje się do tej zasady. Odtłuszczamy płytkę fioletowym cleanerem, który dehydratuje, czyli wyciąga wilgoć z płytki. Składamy wacik na pół i przycieramy całą powierzchnią paznokcia. I odwieczne pytanie, czy użyjemy primera bezkwasowego czy kwasowego? Na tym etapie zaraz będziemy mieć odpowiedź. Otóż
po przetarciu wacikiem nasączonym w cleanerze. Jeśli nasza płytka staje się momentalnie matowa, dosłownie w przeciągu pół sekundy, voilà, wiemy, że będziemy używać primera bezkwasowego. Jeśli natomiast po przetarciu cleanerem nasza płytka nie staje się matowa, to musimy się wspomóc primerem kwasowym. Nakładamy primer bezkwasowy, odsączamy nadmiar o wewnętrzną stronę szyjki buteleczki i malujemy nim cienką warstwę, tak jakbyśmy malowali zwykłym lakierem do paznokci. Następnie nakładamy niewielką ilość bazy Perfect Base i przy pomocy pędzelka Gel Brush numer 6 delikatnie wcieramy bazę w płytkę paznokci. Pamiętamy, że nakładając bazę nie pracujemy jak lakierem do paznokci. To nie jest malowanie warstwy, tylko to jest wcieranie w powierzchnię płytki. Upewnijmy się, że baza wchodzi w każdą szczelinę tej powierzchni, którą przed chwileczką sobie przygotowaliśmy i zmatowiliśmy pod dobrą i trwałą stylizację paznokci. Klaudia do wykonania stylizacji użyje transparentnej formy. Łapiemy formę między dwa kciuki i delikatnie rolujemy ją przed podłożeniem pod paznokieć. Przymierzamy, czy forma pasuje. W tym wypadku nic nie trzeba podcinać, nie tworzy się żadna przestrzeń, forma ładnie przylega. Przy pomocy kciuków delikatnie dociskamy formę w okolicy stresu, aby przykleiła się do skóry. Zamykamy pierwsze skrzydełka i zaklejamy formę. Powinna być całkowicie zamknięta. Następnie delikatnie nacinamy formę po bokach, po skosie w dół. Nacięcia wykonujemy z jednej i z drugiej strony po to, aby forma przestała prężyć. Tam, gdzie została podcięta, już się nie napina. Natomiast po drugiej stronie, gdzie jeszcze nie jest podcięta, możecie zaobserwować, jak napina się przez wypychające ją wały boczne. Odcinamy kawałeczki naciętej formy, by nie odstawały i nie przeszkadzały podczas budowania paznokcia. Ustalamy docelową długość paznokcia. W naszym przypadku będziemy przedłużać paznokieć do numeru 4, a więc formę zamykamy o rozmiar dalej, czyli na numerze 5. I teraz wiele spostrzegawczych osób może się zastanawiać, ale jak to? Jak to o jeden rozmiar? Skoro do tej pory mówiliśmy, że w migdale klasycznym zaciska się tą formę o 2-3 rozmiary dalej? Tak, to prawda, ale w migdale klasycznym. A w migdale gotyckim zaciska się szybciej, bo jest to jedna z podstawowych różnic w konstrukcji, którą uzyskuje się już na etapie odpowiedniego podłożenia formy. I teraz, kochani, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział odcinka o migdale klasycznym, który jest naszym najpopularniejszym filmem na kanale, no to koniecznie proszę nadgonić zaległości. To jest super film i na pewno wyniesiecie z niego dużo wiedzy. Kiedy rozmiar mamy ustalony i forma jest zamknięta na odpowiedniej długości, czas na ustawienie kąta formy oraz domknięcie jej od spodu. Zaklejamy skrzydełka numer 2 i 3. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzić, czy paznokieć idzie równo względem osi palca. Szkielet wykonujemy przy pomocy żelu Take Your Time. Nakładamy cienką warstwę na płytkę naturalną. Następnie bierzemy odrobinę większą kulkę, nakładamy ją w okolicy stresu i rozprowadzamy czubeczkiem pędzla. Rozciągamy produkt na odpowiednią długość, formując docelowy kształt paznokcia. Czubeczkiem pędzla tworzymy na końcu szkieletu tak zwaną ramkę od obrazu. Wykonujemy to po to, aby mieć pewność, że szkielet nie jest zbyt cienki. Gdyby szkielet nie był równomiernie rozłożony i posiadałby gdzieś prześwity, wiecie, tak trochę na kształt sera szwajcarskiego, no to podczas odrywania formy, niestety, ale ten szkielet mógłby gdzieś nam pęknąć. Przed włożeniem ręki do lampy jeszcze raz zaciskamy formę od spodu, ponieważ mogła odrobinę się rozprężyć. Paznokieć utwardzamy w lampie przez około 60 sekund. Po utwardzeniu szkieletu nie ściągamy formy. Przy pomocy żelu samopoziomującego Cover Pink tworzymy jajeczko, czyli linię uśmiechu Frencha. Rozpoczynamy od rozłożenia produktu w najdalej wysuniętym miejscu jajeczka i rozciągamy go w dół, po całej powierzchni aż do skórek i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Ze względu na to, że Cover Pink jest żelem samopoziomującym, no bo wiecie, w tych czasach, w 2021 roku, wszyscy chcą pracować na samopoziomujących, no to voilà, proszę, oto on. Ze względu na to, że jest samopoziomujący, to co robimy? Pracujemy na raty. Nie robimy sobie jednej wielkiej porcji, no bo możemy te paznokcie zalać. Całość jajeczka ponownie przykrywamy żelem Cover Pink, dokładając większą ilość produktu w celu stworzenia ściany i utwardzamy w lampie przez 30 sekund.
Gaverpink jest żelem mocno napigmentowanym, dlatego warto pracować na transparentnych formach, na przykład na takich, które mamy w naszej kolekcji Gelastic. One się świetnie sprawdzą do tego typu żeli. Wiecie, jeżeli będziemy pracować na tradycyjnych formach, to może dojść do sytuacji, w której światło nie utwardzi nam tego żelu z każdej strony i gdzieś w środku pozostanie nam już po utwardzeniu wciąż ta płynna konsystencja żelu, taki troszkę budyń, a to jest bardzo niemiła niespodzianka, kiedy zaczynamy piłować nasze paznokcie i nagle coś wypływa. Na paletkę Nail Art wykładamy kropelkę aquażelu, do którego dokładamy odrobinę pyłku Glass Me Volcano i przy pomocy pędzelka Nail Art 006 mieszamy ze sobą produkty. Następnie dodajemy piksel kopciuszek i ponownie mieszamy. Przy pomocy pędzelka Aquarel Sting nakładamy wcześniej przygotowaną mieszankę na jajeczko i delikatnie rozciągamy w stronę wolnego brzegu. Sięgamy po folię i nacinamy ją wzdłuż, a następnie w poprzek. Małe kawałki folii nakładamy na nieutwardzoną warstwę poprzedniej mieszanki. Całość utwardzamy razem w lampie przez 30 sekund. Jajeczko pokrywamy niewielką ilością żelu Perfect Clear i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Paznokieć przycieramy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Przechodzimy do opiłowania jajeczka przy pomocy pilnika o gradacji 100 na 180. Pilnik trzymamy równolegle do jajeczka. Ważne, by nie kierować pilnika pod kątem, bo ściana nie zostanie wypiłowana prawidłowo. I nadszedł moment, aby zbudować potocznie zwaną ścianę. To nic innego jak wysoki próg jajeczka, który daje nam możliwość, aby potem dołożyć wolny brzeg. Żeby dobrze wypiłować to jajeczko, tą ścianę, trzeba wiedzieć, jaki kształt chcemy jej nadać. I teraz złota porada. Zawsze kształt tej ściany będzie adekwatny do wolnego brzegu. Czyli jeżeli spojrzymy sobie na paznokieć z góry, to ściana, a zarazem dolny wąs linii uśmiechu ma być taki sam jak górna linia, czyli wolny brzeg. Jeżeli jest to migdał, to będziemy oscylować w kierunku miękkiego V, ładnie wypiłowanego na końcu. I tak też pamiętajmy. To jest istotna sprawa, aby już na tym etapie myśleć o tym, jaki chcemy mieć finalny kształt paznokcia, ponieważ jeżeli nasza ściana będzie zbyt płaska, czyli na przykład taka pasująca do kwadratowych paznokci, a kształt będzie migdałkiem, gotyckim, no to nie, słuchajcie, to po prostu nie będzie dobrze wyglądać. Przy pomocy laserowego pilnika dopracowujemy kształt jajeczka do perfekcji. Dzięki temu, że jest on ultra cienki, pozwoli nam na bardzo dokładne dopracowanie szczegółów. Odwrócenie palca w drugą stronę pozwoli nam skontrolować, czy obie strony jajeczka są równe i ścięte pod tym samym kątem. Dzięki temu, że pracujemy cały czas na formie, to mamy pewność, że podczas piłowania jakiegoś większego nacisku szkielet nam nie pęknie. Niestety, życie nas nauczyło, że takie rzeczy czasem się dzieją, dlatego nie ma co się spieszyć z tym ściąganiem formy. Po prostu piłujmy sobie jajeczko razem z nią, a kiedy będziemy gotowi, wtedy je usuniemy. Przy pomocy miękkiego pędzelka odpylamy powierzchnię paznokcia i przecieramy cleanerem Wipe Off. Żelem Arte Brillante Bella Armata tworzymy linię jajeczka, pamiętając o zamalowaniu całej powierzchni ściany. Tworzymy tym samym efekt trójwymiaru. Pędzelkiem Aquarel Sting blendujemy granicę Frencha i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Resztę szkieletu pokrywamy kolorem transparentnym Eureka, delikatnie nachodząc na kolor Bella Armata. Całość utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Ściągamy formę. Delikatnie ściskamy ją pod spodem, odklejamy skrzydełka górne i powolnym ruchem ściągamy formę w dół. Możemy pomóc sobie delikatnymi ruchami w prawo i w lewo. Tym sposobem wyciągamy formę spod paznokcia. Na szkiełko Nail Art nakładamy kropelkę aquażelu i przy pomocy zwilżonego pędzelka dodajemy do niego pyłek Holo Effect w kolorze indigo. Powstałą mieszankę nakładamy na granicy niebieskiego i różowego koloru i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. W nieregularnych odstępach dodajemy Flame Effect w kolorze Vanity. Fantasy French to jest ukochana metoda wszystkich sroczek, wszystkich artystek, które chcą mieszać, łączyć pyłki, folie. Kochane, tutaj nic Was nie ogranicza. Każdy miks dozwolony. Używamy tej samej mieszanki, którą dekorowaliśmy jajeczko. Tylko tym razem na wolny brzeg nałożymy pocięte kawałki folii Mirror.
Całość utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Zdobienie French zabudowujemy żelem Perfect Clear. Pamiętajmy o tym, aby rozkładać go delikatnie, a nie gwałtownymi ruchami. Nie chcemy, aby bąbelki powietrza dostały się do żelu. Nakładamy go tylko na French, nie pokrywamy nim jajeczka. Tak wybudowany paznokieć wkładamy do lampy na około 5 sekund i sięgamy po zaciskarkę, aby wymodelować tunel naszego migdała gotyckiego. Zaciskamy pulsacyjnie okolicę stresu, zatrzymując ruch i pozwalając tym samym, aby żel nieco ostygł, a paznokieć pięknie się uformował. Zaciskarkę przesuwamy na paznokciu do momentu, kiedy sama będzie się trzymać. Wkładamy rękę do lampy razem z zaciskarką na 30 sekund. Pamiętajcie, że zdobienie będzie wyglądać oszałamiająco, tylko wtedy, jeżeli będzie dobrze dopracowany każdy detal. Przy zdobieniach 3D niestety nie ma co się spieszyć, przy takich zdobieniach będzie widać każde niedociągnięcie. Tutaj naprawdę trzeba odpalić swoją duszę artysty i każdy detal, no wiecie, po prostu ma być idealnie, bez pośpiechu wykończony. No i wtedy efekt jest taki, że szczena opada. Dokładnie. Cały paznokieć przecieramy cleanerem Wipe Off w celu ściągnięcia lepkiej warstwy i przechodzimy do nadania kształtu. Piłujemy przy pomocy pilnika 100 na 180, rozpoczynając od gradacji 100. Tworzymy kształt paznokcia, patrząc od góry, tak jakbyśmy rzeźbili w lodzie. Następnie matowimy linię włosa, tworzymy apex i górny łuk paznokcia. Pamiętajmy o częstym odpylaniu, aby kontrolować, ile materiału do wypiłowania zostało. Dopracowujemy boczne strony. Pilnik poruszamy ruchem do góry, ponieważ jest to ruch zbierający. Gdybyśmy chcieli wygładzić paznokieć, wtedy ruch wykonywalibyśmy do dołu. Obracamy dłoń klientki i powtarzamy piłowanie po drugiej stronie. Następnie łapiemy paznokieć na wysokość nosa i piłujemy linię włosa. Krawędzie boczne początkowo piłujemy na prosto, równo z krawędzią boczną naturalnego paznokcia, po obu stronach. Kontrolujemy, czy obie krawędzie są na tym samym poziomie, przykładając do nich pilnik. Następnie formujemy kąt ścięcia około 45 stopni. Migdał gotycki charakteryzuje się tym, że rogi są delikatnie zaokrąglone. Dopracowujemy je starannie i wygładzamy paznokieć bufferem 180 na 220. Odpylamy i odpuszczamy cleanerem Wipe Off. Pamiętajmy o wyczyszczeniu także spodu paznokcia. Paznokieć pokrywamy tip-topem i utwardzamy w lampie przez około 60 sekund. Czekamy, aż paznokieć ostygnie i przy pomocy wacika zwilżonego cleanerem Super Shine przecieramy skórki. I tak prezentuje się nasz Fantasy French w wersji gotycki migdał. Co sądzicie na temat tego zdobienia? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie gotyckie migdały, czy lubicie Fantasy French, czy lubicie Klaudię. Jeśli tak, to zapraszam Was na kanał Posh, ponieważ sami zobaczcie, jak bardzo wszechstronna jest nasza Klaudia. Oprócz tego, że robi paznokcie na mistrzowskim poziomie, to jeszcze robi rzęsy na dokładnie takim samym mistrzowskim poziomie. Złota dziewczyna. Dzięki za uwagę. Cześć!